Dzisiaj będzie odcinek matematyczno-kalkulacyjno-arkuszowo-marketingowo-terminarzowy. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie w ostatnim odcinku drugiej serii ballad i romansów, dlatego że kończą nam się wakacje, jak Pan Bóg pozwoli, zobaczymy się za rok. Ale ostatni odcinek, to nie będzie odcinek żaden taki podsumowujący, tylko jeszcze jeden bardzo konkretny temat. Od czego chciałbym wyjść, zanim pójdę do konkretu? Chciałbym Wam podać pewien przykład najpierw tego myślenia, z którego mi się to też wzięło. Lata temu byłem duszpasterzem w krakowskiej beczce akademickim i kiedy do duszpasterstwa przyszedłem, to była tam taka sytuacja, że w duszpasterstwie byli ludzie w trakcie studiów, ale też było po prostu kupę ludzi już dawno po studiach, takich 28-30-latków, którzy skończyli studia, a ciągle byli w duszpasterstwie. Bardzo często nie mieli żadnych rodzin pozakładanych, więc tak ciągle się tak szwendali, szukając związku. I kiedy zostałem duszpasterzem, jako człowiek o bardzo niedelikatnym sercu, postanowiłem zrobić czystkę. Wywaliłem wszystkich po studiach, w sensie nie zakazałem chodzić do duszpasterstwa wszystkim, którzy skończyli już, zrobili magisterkę i ustaliłem harmonogram, ile można być w duszpasterstwie. Oczywiście nie był on jakoś tam sprawdzany bardzo tak wnikliwie, ale generalna zasada była taka, że właściwy okres bycia w duszpasterstwie powinien trwać mniej więcej 3 lata. Czyli przychodzisz, pierwszy rok jesteś takim czajnikiem, czyli obczajasz, o co chodzi, patrzysz, jakie są grupy, co ci się podoba, co ci się nie podoba, próbujesz się zaangażować. Drugi rok bierzesz bardzo konkretną odpowiedzialność, czyli zostajesz odpowiedzialnym albo bierzesz jakąś inną funkcję, odpowiedzialny dla niewtajemniczonych. Odpowiedzialny to było takie stanowisko w beczce człowieka, studenta, który prowadzi grupę beczkową, czyli grupę duszpasterstwa. Ewentualnie jak nie zostajesz odpowiedzialnym, to bierzesz po prostu jakąś bardzo konkretną robotę do wykonania. Mówiąc krótko, angażujesz się na 100% w duszpasterstwo, czyli nie jesteś tylko biorcą, ale dawcą. To był drugi rok i potem trzeci rok mógł być ewentualnie jeszcze kontynuacją drugiego i wtedy tam się trochę przedłużało na 4, ale ten ostatni etap to jest taki, że już wychodzisz, czyli jakby już szukasz, że tak powiem, swojego miejsca dalej, gdzie się odnajdziesz w kościele i jak będziesz. Więc de facto zazwyczaj jak ktoś przychodził właśnie na pierwszym, drugim roku studiów, to w okolicach 4-5 wylot i wypad. I oczywiście były straszne żale i straszne, jak ojciec tak może, ja już jestem w duszpasterstwie 9 lat, a ojciec mnie wyrzuca. Ja mówię, no właśnie dlatego, że jesteś w duszpasterstwie 9 lat, to out. I moi drodzy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić, żebyście tę zasadę zastosowali w związkach. Zmieniamy kadr. Mianowicie o co mi chodzi? Moi drodzy, na pewno zauważyliście też, że chyba się robi jakaś plaga takich wieloletnich związków przedmałżeńskich. Ja spotykam coraz więcej ludzi, którzy są w tym, takim okresie przed małżeństwem, w bardzo poważnym już zaangażowanym związku 5, 7, 9, 10 lat. Spotykam mnóstwo ludzi, którzy, nie wiem, właśnie po 8, 9 latach związku, na przykład jednak się definitywnie rozstają. Ja pytam, słuchaj, skoro się rozstaliście, dlaczego wy byliście 8 lat w związku, w sensie budując to i szukując się do małżeństwa? No bo tak nie wiedzieliśmy, czy mamy być, czy mamy nie być. Otóż uwaga, powiem teraz coś, z czym oczywiście połowa z Was się nie zgodzi i będzie tam po prostu jazda w komentarzach. A co tam? Po 2 latach, i to jest w ogóle maksimum, po 2 latach powinieneś i powinnaś wiedzieć, czy masz być z tym kimś w związku, czy nie. I uwaga. Oczywiście rzeczywistość jest zawsze dużo bardziej skomplikowana niż wszystkie nasze ustalenia. I nie chodzi mi o to, że nie może być udanego i świetnego związku, który naprawdę budował się 9 lat i potem z tego wyszło świetne małżeństwo. Pewnie, że może. Tylko tak jak zawsze, nie robimy z wyjątków reguły. I moi drodzy, w większości wypadków naprawdę po 1,5 roku, po 2 latach wiadomo, czy mam z nim być, czy mam z nim nie być. A jak mam takie coś, ale ja nie wiem, to daje Ci mniej więcej 90% szans, że raczej nie. I kochani, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić, wszystkich związkowców, którzy są w związkach.
Wasze budowanie związku przedmałżeńskiego powinno mieć, uważam, 3 etapy, dokładnie tak jak u mnie w duszpasterstwie było. Pierwszy etap, który powinien trwać parę miesięcy, to powinien być etap po prostu fascynacji, zakochania, romantyzmu i tak dalej. Czyli się poznaliśmy, zafascynowaliśmy się i w ogóle jest ekstra, jest super i w ogóle ona jest najcudowniejszą kobietą na świecie. Po tych paru miesiącach, jak tak jest i to się nie skończyło, nie okazało się, że jest coś dramatycznego tam w tej drugiej osobie i rzeczywiście jest fajnie, powinien nastąpić okres, on powinien być kluczowy, rok, 1,5 roku, góra, kiedy bardzo intensywnie budujemy związek. Ale bardzo intensywnie. W sensie zdecydowaliśmy się, ok, jesteśmy razem, jesteśmy zafascynowani sobą, idziemy do roboty. I tutaj zapraszam, żeby wrócić na przykład do odcinków o zasadach randkowania, co tam trzeba zrobić, jakie tematy przegadać, czym się zająć, jak się poznać i tak dalej. I taki rok, takie 1,5 roku, mocno intensywne poznawanie. I po czymś takim, kiedy kogoś poznałeś, czyli to jest właśnie mniej więcej 2 lata po poznaniu się, powinno być narzeczeństwo, czyli ok, wybieramy się, chcemy ze sobą być, ja ci składam propozycję, ty ją przyjmujesz i potem, najlepiej jak najkrócej, rok to już w ogóle góra, rok narzeczeństwa to góra i bierzemy ślub. Czyli de facto 3 latka. I uwaga, to nie jest oczywiście jakaś sztywna reguła, ja nie o tym mówię. Tylko kochani, takie siedzenie po prostu 6, 7, 8, 9, 10 lat i rozkminianie, mam z nim być, mam z nim nie być, może bym była, a może bym nie była. Ludzie kochani, kiedyś było super w świecie, miało się 12 lat i się wychodziło za mąż, za żonę. Ja nie mówię, żebyśmy do tego wrócili, tak? Ale jakoś ludzie wcześniej uznawali, że to można zrobić sensownie i szybko. I uwaga, szybko to znowu nie znaczy 2 miesiące i bierzemy ślub. Nie. 3 okresy. Fascynacja i takie zapoznawanie się. Drugi okres poznawanie się bardzo radykalne. Trzeci, że tak powiem, budowanie przyszłości. Na tym powinno polegać narzeczeństwo. Czyli już budowanie pewnego obrazu, jak to będzie dalej. Jak będziemy żyć, gdzie będziemy żyć, za co będziemy żyć, jak będzie wyglądała rodzina, gdzie będziemy pracować i tak dalej. Czyli kształtowanie tego małżeństwa i potem wchodzimy w małżeństwo. A jak po tych 2,5 roku nie masz takiego przekonania, to nie zawsze, ale prawie zawsze z tego nic nie będzie. Więc spróbujcie sobie, że tak powiem, zrobić kalendarz związkowy. Nie po to, żeby jakieś reguły ustalać, tylko po to, żeby się zmusić do konkretnej pracy związkowej. Takie jest moje zdanie, z którym się nikt nie musi zgadzać, ale uważam, że jest przemądre. Doświadczenie moje pokazuje mi, że tak jest, bo spotkałem już tyle małżeństw i mam wrażenie, że właśnie tak to działa. Więc jeżeli komuś się to na coś przyda, to wykorzystajcie. Kochani, tyle w tym ostatnim odcinku drugiej serii. Jeśli Pan Bóg pozwoli, spotkamy się znowu za rok w kolejnym etapie ballad i romansów. Pewnie pójdziemy już w jakieś takie sprawy narzeczeńskie, typowo, czy już takie już tuż przedmałżeńskie, po to, żeby potem znowu pójść w małżeńskie. Mam nadzieję, że te odcinki Wam się na coś przydały. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze jakichś innych, poglądajcie sobie poprzednie. Dziękuję i do zobaczenia za rok. A to jest grzech, jak jest 4,5 roku? Grzech nie.